Cześć kochani, znowu się widzimy, jak zwykle zresztą, kanał Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski, gospodarz tego kanału. Witam Was oczywiście bardzo serdecznie i tych stałych bywalców i nowe osoby, nowych gości, którzy zawitali na nasz kanał. Kanał, który jest poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, a więc mam na myśli w moim świecie suplementacja odżywiania, odżywianie w ogóle, suplementacja polami magnetycznymi, elektromagnetycznymi. Takie dzisiaj są wymogi, to jest niezbędne. Picie czystej wody, zadbanie o niski poziom stresu, co jeszcze? Rozwój duchowy, rozwój osobisty. Wszystko, co służy naszemu zdrowiu, naszej sprawności. Temu kanał jest poświęcony, rzecz jasna. Dziękuję Wam wszystkim z góry, od razu na samym początku, zwłaszcza stałym bywalcom, stałym gościom, którzy są aktywni, którzy mnie wspieracie, czy nawet krótkim komentarzem, czy pytaniami, czy zwykłym jakimś napisem dziękuję, czy algo, czy jakiś kwiatuszek, czy uściśnięcie ręki. To wszystko ma znaczenie. Zależy mi na tym oczywiście, żeby kanał się rozwijał, dlatego że chciałbym tą wiedzę, którą pozyskuję, przekazywać dalej. Uważam, że jest to bardzo ważna wiedza, często niszowa, wymagająca, no nie ukrywam, może będę tutaj, jak moja mówi ukochana partnerka, mówi, że odezwało się pole, największe na świecie pole narcyzów. Aniu, pozdrawiam cię. Ale takie są fakty, że szukam tych perełek, szukam wiedzy, uczę się ciągle. Tu mam oczywiście dobry wzorzec, bo są ludzie w Polsce, którzy się ciągle uczą, no więc ja się też ciągle uczę. Nigdy tutaj końca nie będzie i chciałbym tą wiedzę, tą dobrą wiedzę Wam przekazywać. Z drugiej strony bardzo często mówię, pamiętajcie kochani, nie stańcie się niczyimi niewolnikami, również niewolnikami niejakiego Janusza Dąbrowskiego. Chodzi o to, żeby, wiecie, jak idzie się za kimś ślad w ślad, za autorytetem i jest się bardzo blisko, to można czasami nosem trącić w plecy i się przewrócić ewentualnie. No i dla autorytetu to będzie obraza, rzecz jasna. No wiecie, znacie mnie, lubię pokpić, pożartować, poironizować. Chodzi o to, żebyście nie uwierzyli, że już to jest ostateczna prawda, którą głoszę. Warto szukać potwierdzeń, zaprzeczeń, albo po prostu czuć intuicyjnie, czy to, co przekazuję, to jest faktycznie prawdziwe. To możecie odczuć. Każdy z Was ma taki, wiecie, wskaźnik wewnętrzny. Tym wskaźnikiem jest serducho, czyli nasz sercowy mózg i brzuszny mózg. Co czujecie? Jakie impulsy? Czy coś negatywnego Wam się burzy tutaj, czy też jakieś pozytywy są, takie motyleczki w brzuchu? Czy to odbieracie pozytywnie? Bo jeżeli tak, to znaczy, że jest to w zgodzie z tym, co wiecie, co czujecie. Ja oczywiście, że staram się być w tym, co robię, uczciwy, na ile tylko mi to warunki pozwalają, to znaczy znajduję odpowiednią wiedzę, przekazuję. Staram się oczywiście wcześniej przeanalizować z tych artykułów, z tego wszystkiego, co znajduję, ustawić sobie to w głowie, czy to współgra ze mną, czy to jest ewentualnie prawda, którą ja już wcześniej poznałem, czy to jest kompatybilne ze mną i tak dalej. Więc wy też macie po prostu poczuć tą kompatybilność lub też ewentualnie nie. Ale dobra, o czym dzisiaj? Posłuchajcie. Rok 2019, 20, 21, wiadomo co się działo, impresja pewna, nazwę to tak bardzo łagodnie, na całym świecie, czyli inwazja głupoty, draństwa, oszustwa, bardzo często makiawelicznych pomysłów, kłamstwa, manipulacje nieprawdopodobne. Wiadomo, co zapanowało, taki władca całego świata, tu w koronie, na głowie taki władca się pojawił. Oczywiście pojawili się jego wyznawcy. Nie mówię, że to nie zaistniało tak, bo nie da się zaprzeczyć, że leżeli ludzie w szpitalach, że
że po prostu wielu łyknęło to draństwo, że tak powiem, niechcący, zakaziło się, ale teraz jest pytanie, dlaczego tylu ludzi poumierało przedwcześnie? Tyle ponadwymiarowych zgonów. W samej Polsce, jak dobrze pamiętam, a wy lepiej wiecie, na pewno ponad 200 000 ponadwymiarowych zgonów. Ci ludzie mogli żyć. Ci ludzie, z tymi ludźmi nie mogły się pożegnać rodziny, bo takie były obostrzenia. Nie wolno było iść do lasów, na cmentarze. Przed przychodniami czekało się po prostu na podwórku. Ja wiem, bo akurat moja mama potrzebowała pewnej porady okulistycznej i trzeba było stać przed przychodnią w zimnie, bo to był chyba, pamiętam, listopad czy coś takiego. To jest chore pomysły. Chore pomysły. Y, Nawet nie wiem o czym mówić, ale do czego zmierzam? Kochani, no i oczywiście na to nie ma żadnej rady, tylko oczywiście jedyna rada to wiecie o co chodzi. Szczypiorek ze śmietanką, że tak powiem, ja to tak nazywam, cudowny eliksir i więcej nic. Tymczasem okazało się, że pojawili się również w Polsce lekarze, którzy im powiedzieli, że można to załatwić w bardzo prosty sposób. Przemyski lekarz, dr Bodnar, leczenie mantadyną, która odkwasza komórki. Odkwasza komórki. Następuje odkwaszanie tym lekiem wewnątrz komórki. Ale po co odkwaszanie? Okazuje się, kochani, prosta sprawa. Jeżeli jest ten wirus cały typu RNA, czyli zawierający informacje w postaci kwasu rybonukleinowego, bo jest kwas DNA, dezoksyrybonukleinowý i RNA, mRNA, po prostu, to w tym momencie, i to zamknięte jest w tym tak zwanym kapsydzie tego całego wirusa, czyli jest otoczka białkowo-tłuszczowa, taki rodzaj błony, a wirus to nie ma charakteru na przykład bakterii, że jest jądro komórkowe, jakieś, jest to żyjątko. Jest to do tej pory uczeni się, tak prawdę mówiąc, sprzeczają, co to takiego jest tak do końca wirus. Nie jest to niewytłumaczalne, ale zawiera tą informację zamkniętą właśnie w tym mRNA. I teraz jest kwestia taka, jeżeli wniknie taki wirus do ciała człowieka poprzez nos, oddychanie, poprzez wzrok, poprzez małe zranienia. O, tutaj mam kilka dni na ogrodzie w krótkich rękawiczkach pracowałem, troszeczkę krzaczory mnie podrapały, a więc jest dziura w płocie i tą dziurą może kura wejść, lis wejść, kuna może wejść i tak dalej. Rozumiecie, co mam na myśli? Zainfekować mój organizm, bo skóra jako moja ochrona pierwotna, rodzaj płotu, rodzaj drzwi do domu, rodzaj pancernej rękawicy chroni przed infekcjami albo błony śluzowe, ale jeżeli skóra jest, no właśnie, podrapana i tak dalej, jakieś ranki, czy błony śluzowe mają nieciągłość, to obcy, obcy, czyli na przykład wirusy, bakterie łatwo mogą wniknąć do organizmu. Dobrze, taki wirus wniknął i co się dalej dzieje? Stara się przykleić, przepraszam fachowców za mój język, staram się mówić prostym językiem, zrozumiałym dla każdego. Stara się przykleić do naszej komórki, jednej z wielu komórek, przykleić, rozpuścić błonę komórkową, wniknąć do wnętrza komórki, zainfekować i replikować się, czyli się namnażać. Wirus nie może się namnożyć samodzielnie, tylko musi wniknąć do wnętrza komórki. Czyli musi mieć w pewnym sensie takiego jakby rodzaj żywiciela, do którego może się po prostu przyczepić. Ale kiedy okazuje się, że ten wirus cały, ta cząstka może wylać tą swoją zawartość RNA, czyli informację podać do wnętrza naszej komórki i replikować się, jeżeli środowisko zewnętrzne, w którym się znajdzie, w którym żyje komórka, jest kwaśne. Jeżeli byłoby otoczenie alkaliczne, nie ma możliwości na to, żeby ten wirus wniknął, żeby jego błona komórkowa, żeby ta otoczka rozpuściła się, żeby doszło do wylania się zawartości tego tak zwanego wirionu
do wnętrza naszej komórki. Nie ma szans, jeżeli środowisko jest alkaliczne. I w takim razie wnioski są proste. W jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed infekcjami? Kochani, alkalizując organizm, wielokrotnie w moich audycjach mówię, jest krew, która jest alkaliczna, zakres pH krwi, czyli potencjał hydrogenii, potencjał dodatnich jonów wodorowych waha się od 7,35 do 7,45, tak mniej więcej. Ale teraz i to jest pH krwi. Jeżeli pH krwi spadłoby poniżej tej dolnej granicy 7,35, a więc na 7 na przykład 7,2 na przykład, to już zaczynają się problemy. 7,0 to człowiek umiera, 7,1 już może umrzeć. A więc organizm będzie bronił tego pH krwi za wszelką cenę. Ale w jaki sposób? Jeżeli nie będziemy dostarczać z pożywieniem, z pokarmem wielu zasadowych alkalicznych substancji, to organizm zaczyna bronić tego pH krwi, bronić alkaliczności tkanek, ściągając wszystkie składniki zasadowej z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek. Tam będą ubytki i krew będzie chroniona, ale my tracimy rezerwy alkaliczne, nasze tkanki stają się zakwaszone, pH spada, co widać bardzo wyraźnie. O, tutaj pokazałem te po prostu, słuchajcie, kochani, paseczki pH. Zaraz może tutaj sobie myszkę ruszę. A więc mamy tu te paski pH. O, tu są, powiedzmy, i tak dalej. Mamy poziom neutralny, odczyny zasadowe i odczyny kwaśne. Chodzi o pH porannego moczu, bo dysponując takimi paseczkami, chyba wprowadzę do mojego sklepu, adres macie www.januszdabrowski.pl, takie paski, żebyście mogli po prostu kupić bez problemów, zamówić sobie z jakąś książką, ewentualnie z moją książką o zakwaszeniu, bo wówczas będziecie wiedzieli, o co chodzi. Namawiam was bardzo do tego. A więc chodzi o to, że jeżeli braki są minerałów w organizmie, wapnia, magnezu, potasu, sodu i kilku innych, glukonianu miedzi, generalnie powinniśmy dostarczać te pierwiastki w postaci tak zwanych wodorowęglanów i cytrynianów. W tej chwili, słuchajcie, nie chodzi o to, żebyście zapamiętywali te nazwy. Ja ze swojej strony powinienem o tym powiedzieć, bo mogą trafić tutaj do mnie jacyś specjaliści, którzy powiedzą, po co pan, panie, jakieś bzdury pleciesz, zakwaszenie nie istnieje i takie inne rzeczy. Oprócz tego podaję pewne nazwy, to jest zupełnie zrozumiałe, ale staram się to też przedstawiać jakimś takim prostym, ludzkim, strawnym dla wszystkich językiem. Nie każdy z was, a ja też nie jestem specjalistą od jakichś takich nazw, o takiej długości, acetylo, coś tam i tak dalej, i tak dalej. To przecież bez sensu byłoby. A więc chodzi o to, że organizm traci swoje zasoby minerałowe, alkaliczne pierwiastki, które dbają o alkaliczność. Organizm staje się kwaśny, co widać po pH porannego moczu, bo wystarczy, że rano pierwszy moc siamy na paseczki i widzimy, wychodzi nam na przykład 5,4. To jest stan silnego zakwaszenia organizmu. Przypomnę, bo wielokrotnie o tym mówię. Norma pH, norma medyczna ustalona w Polsce, pH porannego moczu to jest od 4,8 do 8,0 lub 8,2. 4,0 do 8,2, 8,2. To jest straszliwy rozstrzał. Dlaczego? Bo norma pH to jest normą logarytmiczną. Oznacza to, jeżeli wezmę tutaj 3 palce, 5, 6, 7, 5 jest 10 razy silniejszym kwasem od 6. 6 jest 10 razy silniejszym kwasem od 7. W związku z tym 5 jest 100 razy silniejszym kwasem, 5 od 7, bo jest 10 razy 10, znaczy razy 10 i razy 10, czyli razem 100. 7 i 5. 7
to jest odczyn neutralny. 5 stan silnego zakwaszenia. Przy takim pH bardzo silnie dochodzi do wszelkich infekcji. Wszelkie pasożyty, rodzaj pasożytów załóżmy, bo to trzeba tak traktować. Bakterie chorobotwórcze, wirusy, ale też i grzyby bardzo łatwo rozmnażają się, replikują się w środowisku kwaśnym. W środowisku zasadowym to nie następuje. I tu powtórzę argumenty, których wielokrotnie używam. Dlaczego pH wód płodowych zdrowej kobiety wynosi 8,3, 8,4, 8,5? Tak powinno być. Czyli to jest pH najczystszych wód oceanicznych. I to dziecko, które pływa w wodach płodowych, pływa w tak silnie alkalicznym środowisku. I jego skóra się nie niszczy. To jest prawidłowe pH wód płodowych, a nie 7,9 nawet. To jest jeszcze alkaliczne środowisko, ale znacznie pogorszone. Dlaczego pH porannego moczu noworodka, który jest karmiony z cycusia mamusi siarą, czyli kolostrum, przez dzień, dwa, a później mleczkiem, matczynym mlekiem, ludzkim mlekiem, pH takiego noworodka moczu wynosi 7,4. Mocz jest alkaliczny. Dlaczego ta skóra jest tak pięknie gładka, taka zdrowa? W odróżnieniu od tych dzieci, które rodziły się, gdzie matki były zakwaszone, gdzie piły alkohol, gdzie paliły papierosy, gdzie odżywiały się niezdrowo i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nam się poleca kąpiele, do których sypiemy sól albo sodę, taką kuchenną sodę, albo sypie się zioła, napary z ziół? To wszystko daje alkaliczny odczyn. Dlaczego nikt nie każe nam się kąpać w kwasie? Mówiłem już o tym, że mówi się, ach, nasza skóra musi być kwaśna, bo ten kwas no, wydziela się przez skórę, a pamiętajmy, że skóra to jest trzecia nerka, więc co norkami się wydala? Kwasy, trucizny. Przez skórę również wydalamy te złogi, te trucizny i tak dalej. Z potem między nimi. I skóra ma być kwaśna, bo zabezpieczana przed infekcjami bakteryjnymi. Zaraz, to znaczy jak się kąpię, na przykład do wanny sypię sobie sodę, to pozbywam się tego pancerza, który mnie chroni przed bakteriami? Co to za bzdura? Dlaczego rośnie zakwaszenie skóry u wielu ludzi? Bo ci ludzie są silnie zakwaszeni i wydzielają te kwasy przez skórę, przez trzecią nerkę. Ale wracamy do tematu. I teraz, jeżeli w takim razie wirusy typu SARS oddechowe, w tym COV-2, czyli koronawirus, po prostu COVID-19, są badania, które mówią wyraźnie, wystarczy alkalizować organizm, ażeby nie dopuścić do rozwoju choroby. Jeżeli również doszło już do tej rozwoju choroby, to należy alkalizować organizm. W jaki sposób, zaraz będziemy o tym mówić. To jest praca naukowa. Dla cenzorów potencjalnych jest praca naukowa. Link do tej pracy naukowej po angielsku i translację po polsku podam w audycji, w opisie audycji. Więc w audycji jest mowa, że należy się alkalizować. I teraz, kochani, przechodzę do tematu, to znaczy postaram się podać wam, tutaj udostępnić ekran, udostępniam ekran i teraz, kochani, dobrze, i tu mam, posłuchajcie, oryginał, no właśnie, alkalization using sodium bicarbonate i tak dalej, więc to jest oryginał National Library of Medicine, jak bardzo często to robię, a więc cały potężny artykuł. Natomiast tutaj mamy tłumaczenie też tego artykułu, a więc alkalizacja,
przy użyciu wodorowęglanu sodu w leczeniu COVID-19. Przegląd systematyczny i metaanaliza. Zwiększę chyba czcionkę na 170, dla Was będzie wyraźniej to też czytać. Alkalizacja przy użyciu wodorowęglanu sodu. Jeszcze raz. NIH, National Library of Medicine i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. A więc praca naukowa. Kochani, nie będę tego wszystkiego czytywał, bo to jest bardzo długie i tam jest tyle terminów takich, że głowa, mózg się zlasuje z przeproszeniem, ale my tylko wybierzemy z tego pewne najważniejsze fragmenty. Popatrzcie. Przeprowadzono systematyczny przegląd i metaanalizę w celu oceny skuteczności alkalizacji u pacjentów z COVID-19 na podstawie aktualnych dowodów, aby określić wpływ alkalizacji na wyniki leczenia COVID-19. Dobrze, metody nieważne, wyniki. Wyniki naszej metaanalizy wykazały istotną redukcję wskaźnika śmiertelności w grupie alkalizacji, czyli w grupie pacjentów, która była poddana alkalizacji w porównaniu z grupą kontrolną. Co tam jeszcze? Jednakże nasza analiza podgrup nie wykazała istotnej poprawy w badaniach, coś tam, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale tu ważne, wskaźnik powrotu do zdrowia był istotnie wyższy w grupie alkalizacji. Czas powrotu do zdrowia również uległ poprawie w grupie alkalizacji. Wyniki naszej metaanalizy wykazały istotne skrócenie czasu hospitalizacji w grupie alkalizacji, którą poddawano alkalizacji, w porównaniu z grupą kontrolną. Oczywiście to są tutaj jakieś naukowe takie określenia, których ja często nie rozumiem i tak dalej, i tak dalej. I wnioski. Przy niskiej pewności dowodów, oni się zastrzegają, jak zwykle badacze, naukowcy, że to jest jeszcze nie do końca, jeszcze nie ma dodatkowych badań, jeszcze na dużych próbach, jeszcze to, jeszcze siam to, wam to. Przy niskiej pewności dowodów alkalizacja wodorowęglanem sodu, czyli kochani, zwykłą sodą kuchenną oczyszczoną, może być może być, to jest też takie, wiecie, mowa trawa, takie używanie nieostrych określeń, może być skutecznym, bezpiecznym leczeniem uzupełniającym u pacjentów z COVID-19. Potrzebne są przyszłe, randomizowane badania, kontrolowane, aby wzmocnić dostępne dowody. Dobrze. I tutaj dalej. Chociaż obciążenie COVID-19, w tym śmiertelność, hospitalizacja i pacjenci w stanie krytycznym zostało zmniejszone, pandemia ta nadal wpływa na zdrowie publiczne na różne sposoby. Dlatego też zbadano wiele terapii o różnym poziomie skuteczności. Do tej pory stosowano różne rodzaje leków, w tym leki przeciwwirusowe, przeciwciała monoklonalne, immunomodulatory i immunoglobuliny. Ponadto w kilku badaniach opracowano leki, które nie są skuteczne lub wystarczająco bezpieczne, aby można je było stosować w trakcie leczenia, w tym i iwermektynę. Dowody te wywołały wiele pytań wymagających dalszych badań w celu znalezienia najskuteczniejszych, najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych finansowo terapii COVID-19. Rodzi mi się takie pytanie, najkorzystniejszy finansowo terapię, co to oznacza? Dla kogo najkorzystniejsze finansowo? Chodzi o to, żeby były korzystne na przykład dla wielkich koncernów farmaceutycznych, które zarobią kasę niezłą i tak dalej. Co tam jeszcze? O, i teraz tutaj. Badanie przeprowadzone przez Jangen i tak po prostu naukowców wykazało, że leczenie przy pH 8, czyli wtedy, kiedy pacjenci byli silnie zalkalizowani i 37 stopni Celsjusza, temperatura ciała, z okresem półtrwania 30 minut, inaktywuje koronawirusa, dezaktywuje go. Ponadto obciążenie koronawirusem zostało zmniejszone w komórkach gospodarza w warunkach zasadowych.
a kwaśne środowisko poprawiło wskaźnik skutecznej infekcji, czyli kwaśne środowisko zwiększa infekcję. Podsumowując, niskie pH środowiska, czyli zakwaszenie, pozwala wirusom na łatwe łączenie się ze ścianą komórkową, ze ścianami naszych komórek. Nos i usta są głównymi wrotami dla SARS-CoV-2 do zakażenia ludzkiego ciała. Dlatego alkalizacja środowiska nosa różnymi rodzajami środków, w tym roztworami i inhalatorami, może być znaczącym leczeniem COVID-19. Wiadomo, że różne środki są stosowane jako środki zasadowe, w tym wodorowęglan sodu, który był stosowany w leczeniu chorób nosogardła. Czyli się po prostu inhaluje tam po prostu sodą, odpowiednia ciepłota tego po prostu sody rozpuszczonej w wodzie i po prostu inhalacji. Ale kochani, to też jest trochę dziwna sprawa, bo dobra, nosogardziel, tutaj może dojść do infekcji. Ale nawet jeżeli dojdzie do infekcji, jeżeli mamy dziurę w płocie, ale ja chodzę z dubeltówką, bo mam 50 kur i na te kury zasadzają się kuny i lisy, a nie zauważyłem tej jeszcze dziury w płocie, a lis może podkopał się pod moim płotem, to mam dubeltówkę i mój syn ma dubeltówkę i jeszcze powiedzmy żona i jeszcze moja córka i chodzimy cały czas i patrzymy, to możemy ubić tego lisa, ubić tą kurę. Kury będą bezpieczne. Dlaczego? Bo wewnątrz mojego, na moim podwórku jest bezpiecznie pod tym względem. Jest obrona, jest ochrona. A nie tylko, że płot ma być, lis ma się nie dostać. Fajnie byłoby, ale jeżeli się dostanie, to co? To ja muszę wówczas liczyć na siebie i tego lisa ewentualnie załatwić w jakiś sposób. Oczywiście mówię to metaforycznie. I teraz co tutaj? Jeszcze metody i tak dalej, zostawiam to wszystko. Analiza statystyczna, badania i tak dalej, więc zobaczcie, tego jest tutaj bardzo dużo. Często są to niezrozumiałe różne dla nas rzeczy. To jest dla fachowców, specjalistów i tak dalej, ale my dojdziemy do wniosków. I teraz słuchajcie. Moment, jeszcze tu będę scrollował. Ocena jakości. O, dyskusja. Według naszej wiedzy niniejszy systematyczny przegląd i metaanaliza są pierwszym kompleksowym badaniem określającym skuteczność i bezpieczeństwo alkalizacji w wynikach COVID-19 u pacjentów, w tym śmiertelności, ryzyka hospitalizacji, szybkości powrotu do zdrowia oraz czasu trwania hospitalizacji i powrotu do zdrowia. Alkalizacja w niniejszym badaniu jest definiowana jako wykorzystanie środków alkalicznych, w tym wodorowęglanu sodu, czyli jeszcze raz powtarzam, zwykłej sody kuchennej, N-acetylocysteiny lub tak zwanego hipertonicznego NaCl, roztworu soli fizjologicznej, poprzez irygację donosową, doustną i aerozole do nosa. Badania wykazały, że alkalizacja jest skutecznym leczeniem COVID-19. Jako główny wynik zaobserwowano znaczną poprawę śmiertelności, czyli spadek śmiertelności. Czas powrotu do zdrowia i szybkość powrotu do zdrowia były znacznie wyższe w grupie alkalizacji w porównaniu z grupą kontrolną. Chociaż ryzyko hospitalizacji i czas trwania hospitalizacji nie zmieniły się znacząco między dwiema grupami w tych wszystkich badaniach. Dobrze. Wirus SARS-CoV-2 infekuje komórki ludzkiego ciała poprzez kilka wczesnych kluczowych etapów. Początkowo wirion tego wirusa, czyli powiedzmy, nazwijmy to ta otoczka, ten element, który zawiera po prostu kwas rybonukleinowy, informacje, początkowy wirion wiąże się z błoną komórkową, błoną naszych komórek, a następnie pewien fragment o nazwie S1 zostaje uwolniony po rozszczepieniu i tak dalej, nieważne, co prowadzi do fuzji błony wirusa. Czyli wirus przenika przez błonę naszej komórki,
Na końcu następuje penetracja genomu do tak zwanego cytozolu paltolicho, ale ta ostatnia fuzja i fuzja błony wymagają kwaśnego środowiska od 6,2 do 6,8. Jeżeli będzie kwaśne środowisko, to ten dojdzie w prosty sposób do fuzji, do zakażenia, do infekcji i tak dalej. I teraz co jeszcze? Tu są takie bardzo trudne do zrozumienia, nieważne, historie. I teraz tylko była niepewność, czy płukanie nosa czynnikami alkalizującymi nie wpłynie ewentualnie na pH krwi, nie podniesie pH krwi i to nie narazi po prostu na organizm na jakieś niebezpieczeństwa. Okazało się, że nie ma takich dowodów, by płukając nos roztworem fizjologicznym soli czy sodą, roztworem wodnym sody, że my ewentualnie zmienimy pH krwi na zasadowej dojdzie zasadowicy. Bzdura. Dlatego alkalizacja jamy nosowej i ustnej może być skuteczna, opłacalna, bezpieczna, szybka i łatwo dostępna dla pacjentów na całym świecie w walce z COVID-19. Chociaż niektóre środki, w tym chlorochina i hydroksychlorochina, mogą wpływać na pH lizosomów, skupienia enzymów, i są znane jako słabe zasady, ale ponieważ są stosowane głównie doustnie, można spodziewać się ogólnoustrojowych skutków ubocznych, takich jak retinopatia i działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Ale po co my mamy te dwa środki, chlorochinę i hydroksylochlorochinę, łykać? Mamy sondę. I teraz konkluzja. Dlatego to stosowanie substancji, które mają mniej skutków ubocznych i są stosowane miejscowo, może prowadzić do bezpieczniejszych metod leczenia. Co tam jeszcze? Wnioski. Alkalizacja przy użyciu wodorowęglanu sodu pacjentów z COVID-19 wykazała możliwe korzyści poprzez zmniejszenie ryzyka śmiertelności i poprawę wskaźników wyzdrowień. Chociaż wyniki bieżącego badania sugerują pozytywny wpływ alkalizacji na wyniki COVID-19, badania wyższej jakości powinny skupić się na badaniu alkalizacji w COVID-19 i tak dalej, i tak dalej. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie. Artykuł był potężny, ja wybrałem tylko pewne fragmenty, które mówią wyraźnie: alkalizuj się, odkwaszaj się. W tym artykule była mowa o wodorowęglanie sodu, czyli zwykłej sodzie kuchennej, którą można dostać w każdym sklepie. Chcę powiedzieć, że wielokrotnie to powtarzam, bo posługuję się z kolei ja zupełnie czym innym. Tutaj też jest między innymi kwaśny wodorowęglan sodu, ale jest tu cały zestaw innych pierwiastków alkalicznych w postaci wodorowęglanów, w postaci cytrynianów, gdzie cytryniany wchodzą do wnętrza komórki i odkwaszają środowisko wewnętrzne komórki. Więc nawet jeżeli wirus usiłowałby wejść do wnętrza komórki, to tam napotka już obronę alkaliczną, wewnętrzną. Podobnie jak amantadyna u doktora Bodnara. Wszystko. Więc są środki. Kochani, 2 stycznia 2025 roku skończyłem 71 lat. Łykam cały czas to. Alkalizuję swój organizm. Nie mam problemów z jakimiś przeziębieniami. Słyszę, zresztą niedługo nagram audycję też na temat Amargedonu w przychodniach, w szpitalach. Masa ludzi choruje, chrypi, grypa, to, tamto. Jaka grypa? Ja od wielu lat nie choruję na żadne grypy, na żadne przeziębienia, nic. Najwyżej mam chrypkę, bo za głośno mówię. Bo
jeżdżę, robię prelekcje, jak się powiedzmy przez parę godzin, a ja mam bardzo wysoką emisję głosu, no z bebeszków, przepraszam, idzie, sami to czujecie, widzicie i słyszycie. Emocjonalnie podchodzę do tego, co robię, to wtedy ewentualnie struny gardziołko mi przeciążone mam. Tym bardziej, że no 30 lat pracowałem jako nauczyciel i wiecie, czasami trzeba było przekrzyczeć, a byłem dyrektorem dużej szkoły, trzeba było przekrzyczeć 1200 uczniów. Dam radę ich przekrzyczeć, ale później to się objawiało, przeciążenie. Kochani, odkwaszajcie się. Dlatego, że zakwaszenie organizmu, czyli kwasica metaboliczna latentna, czyli bezobjawowa, niskiego stopnia, wieloletnia, to jest źródło ponad 200 chorób. To jest źródło ponad 200 chorób, w tym chorób nowotworowych. A skąd się bierze to zakwaszenie? To jest jedzenie. Konserwanty, barwniki, polepszacze, spulchniacze, w produktach do jedzenia. To wszystko nas zatruwa. To są toksyny, które trzeba neutralizować. A co jest naszym jedzeniem dodatkowo? Czy jest w tym naszym jedzeniu, w tych warzywach, w tym mięśni i tak dalej, czy jest to, co było w warzywach sprzed 40-30 lat w tym mięsie? Dzisiaj są publikowane badania, przepraszam, chyba ostatnie badania były publikowane w 2002 roku o zawartości minerałów i witamin w warzywach i owocach. Słuchajcie, ubytki, gdzie były badane to było od 1985 do 2002 roku i stwierdzano ubytki po 70-80% ubytków w 2002 roku w porównaniu z 1987 rokiem. W obecnych warzywach, owocach nie ma tylu witamin i minerałów, ile powinno być. Kompletnie. Dlaczego tak jest? Bo gleby są wyjałowione, bo się stosuje nawożenie, mononawożenie, NPK, azot, fosfor, potas, jedynie. A gdzie są mikroskładniki? Gdzie na przykład mączka bazaltowa, gdzie ekolawa i mikropierwiastki, gdzie gleba, jeszcze raz powtarzam, jest zubożona bardzo silnie. Więc te dzisiaj warzywa mają pięknie wyglądać. Dziś akurat miałem tutaj akurat gości i mówią sobie, słuchaj, kupiłem 2 pomidory, nie dało się tego zjeść. Skóra twarda, wewnątrz bezsmakowe, ma się wrażenie, że je się plastik. Tak, bo te warzywa tego typu, gdzieś ściągane z zewnątrz zwłaszcza, one mają przetrwać na półkach, mają wytrzymać, nie mają prawa zgnić i tak dalej, mają prawo leżeć nawet 2 miesiące i nawet nie będzie widać, że one tracą wodę. Tak zostały genetycznie zaprawione, że tak powiem. Ale co to oznacza? To znaczy, że to jest tylko jedzenie, a nie pokarm, nie żywność, nie posiłek. Więc z tego względu jest dzisiaj niestety wzbogacanie naszego menu o suplementy odpowiednie. Musimy się dożywiać, dlatego ciągle powtarzam od wielu, wielu lat już. Ludzie, odkwaszajcie się. Jeżeli potrzebna jest wiedza, skąd wziąć odpowiednie suplementy diety do odkwaszania, dobrze udostępnię, być może niedługo. Noszę się z takim, do tej pory nie chciałem o tym mówić, skąd biorę sam i tak dalej, ale być może będzie potrzeba nakręcić specjalny odcinek, dać wam ewentualnie linki dostępowe, korzystajcie, zechcecie, wchodźcie na sklep, sobie kupujcie, konsultujcie ewentualnie to ze mną. Za darmo to udostępniam. Nie ma żadnego problemu. Dam wiedzę, tak żebyście mieli nawet 30% taniej. W tej cenie, w której ja kupuję w firmie i sprawa załatwiona. Bardzo wysokiej jakości. Bo nie ma dzisiaj innego wyjścia. Komu się to może nie podobać, ale słuchajcie, że coś tam reklamuje, no to oglądajcie sobie telewizję, seriale tureckie, owszem, i między serialami lecą reklamy.
kilka ładnych minut, 5 czy ileś tam minut, ciągle reklamy. Na suchy kaszel, na mokry kaszel, na półsuchy, półmokry, na 1/4 suchy i 3/4 mokrego i tak dalej, i tak dalej. I ludzie to łykają wszyscy. Łykają w sensie metaforycznym. Tak, tak, to jest normalne, no, trzeba pójść do apteki, kupić sobie coś. Po co? Do czego to jest? Infekcja? To znaczy, że masz osłabiony układ odpornościowy i łatwo ulegasz infekcjom. No to przyjmij to. Szczypiorek ze śmietanką. Cudowny eliksir, tak? Wewnątrz my musimy być mocni. Czyli nie jeden bandzior zastanowi się, czy nas zaatakować, bo spojrzy na nas, jak idziemy. Nie mamy syndromu ofiary. Widać, że o, mocny gość, mocna dziewczyna. I nawet nie zaatakuje, nie, nawet złego słowa nam nie powie. Nawet krzywo na nas nie spojrzy, nawet nie zwróci na nas uwagi. A zaatakuje tego skulonego, takiego zestrachanego. Bo tamten ma syndrom ofiary, bo widać, że nie jest mocny. A więc, kochani, my mamy być mocni. Mamy powiększyć moc naszego układu odpornościowego. Pierwszą ścieżką do tego jest alkalizacja organizmu, czyli odkwaszenie. I to byłoby na tyle. Na zakończenie, kochani, proszę Was o subskrypcję, o lajki, o dzielenie się tymi linkami do tych audycji moich i do następnego zobaczenia. I bardzo dziękuję za to, że przychodzicie wysłuchać, obejrzeć. Dziękuję Wam za Waszą obecność, bo to jest sens też mojej pracy. Gdyby Was nie było, to praca moja byłaby bezsensowna. Do kogo, komu bym to przekazywał? Cześć, trzymajcie się, papacki.